To jest wielka porażka, to jest bardzo duża porażka moja. Super było wyprzedzać tych wszystkich koksów, o Jezus. Jak widziałem, że pcham szybciej sanki niż ktoś, kto waży 110 kg i dźwiga 2 razy więcej na przysiad, to po prostu super. Wiedziałem, że fizycznie jestem w stanie gdzieś tam wokół tego rekordu Polski się zakręcić, oczywiście było wolniej o minutę. Atakujemy rekord Polski. Ale... Okej, dobra. I wiecie co, ja się tym świetnie czuję. Dzień dobry, proszę Państwa. Witamy w pierwszym historycznym odcinku Hells Bells Podcast. Zastanawialiśmy się, jak najlepiej zacząć, no i słuchajcie, z kim najlepiej zadebiutować, jak nie z osobą, która zaliczyła najlepszy debiut w historii Polski, jeśli chodzi o High Rocks Men Open. Lekkoatleta, były zawodnik kadry narodowej, finalista Mistrzostw Europy, medalista Mistrzostw Polski, fizjoterapeuta, trener, człowiek, który zjadł zęby na bieganiu. I w końcu w tym sezonie dobiegł do High Rocksa. Bartosz Jarczok. Cześć Bartek. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To najpierw się przywitam właśnie z kamerą i później możemy zaczynać. Tak, możemy jechać dalej. Wiesz co, bardzo nam miło, że gościsz, że otwierasz w ogóle nasz pierwszy sezon. Mam nadzieję, że będą kolejne. Pierwszy sezon Hells Bells Podcast. Mamy bardzo dużo tematów do przegadania, więc koniec small talku, przechodzimy do roboty. Powiedz mi, twoja historia, jeśli chodzi o sportowca, jest bardzo bogata. Tak jak już mówiłam na samym początku. Czy można w ogóle o tobie dalej powiedzieć, czy tak się identyfikujesz jako lekkoatleta? Ja się już średnio chyba jako w ogóle tak bardzo sportowiec identyfikuję. Raczej już chyba zostawiłem za sobą mówienie o sobie jako o jakimś sportowcu i zawodniku. Bawię się teraz po prostu, bawię się. I dużo ze mnie ciśnienia zeszło, bo miałem taki moment, że się sportem w ogóle nie bawiłem, gdzie trzeba było gonić kadrę narodową, gonić stypendia na studiach i tak dalej. Jak to się zakończyło, odciąłem się od biegania. No teraz jeszcze może nie całkiem od biegania się odciąłem, bo jeszcze tam starty różne planuję, ale jak stwierdziłem, że po prostu bawię się w życie normalne i zabawę sportem, to mi to coraz więcej przyjemności po prostu sprawia. I ten czas wolności, ile on już trwa? Wiesz, kiedy zamknąłeś ten etap sportu wyczynowego? 4. rok studiów to było 3 lata czy 4 lata temu, no coś takiego. No jak w momencie, kiedy już nie szło to jakoś niesamowicie do przodu po prostu, no nie? No. A tak jeszcze wracając, wiesz, do samych początków, jak to się zaczęło, to twoje sportowe życie i jaki udział w tym wszystkim miał twój brat Miłosz? Bo zakładam, że gdzieś tam mógł maczać jakieś palce. No 100%. Miłosz. Miłosz był, mój braciszek Miłosz, 10 lat starszy, no to ja zawsze oglądałem, jak on wychodzi właśnie u nas na wsi. U nas na wsi wychodzi po prostu przed dom i wychodzi pobiegać. Ja to obserwowałem jako dzieciak, gdzieś tam bawiłem się w pływanie, a tam gdzieś od pierwszej klasy podstawówki po prostu chodziłem tam 2-3 razy w tygodniu na basen takiego klubu. No i on w pewnym momencie przyszedł i powiedział, że czy nie chce biegać zamiast pływania. No i ja powiedziałem dobra. No i wyszedłem na pierwszy trening. Na drugi trening pamiętam, że nie wyszedłem, bo poszedłem z kumplami zagrać w kosza. Wróciłem i widziałem Miłosza wzrok, jak zobaczył, że nie zrobiłem treningu, tylko mnie zapytał właśnie, czy poszedłem pobiegać. Powiedziałem, że nie. On jak już tak robił dalej, to nic z tego nie będzie. No i to był ostatni moment, w którym odpuściłem trening w ogóle. No chyba później przez 4-5 lat nie odpuściłem żadnego treningu, co było głupie też momentami oczywiście. No tak, ale dziękujemy Miłoszowi, że zaszczepił w tobie. Taka dygresja, właściwie 2 dygresje. Powiem ci, że moja przygoda z lekkoatletyką, no bo ja też biegałam, też zaczęła się w taki sposób, że pływałam i mnie wyciągnęli z basenu na tartan. I w ogóle Miłosz też, muszę to powiedzieć, Miłosz, pozdrawiamy cię serdecznie, to przez niego zostałam trenerką. To jak ja do niego pojechałam na pierwszy kurs trenerski. A gdzie byłaś? W Bielsku u was. Robił takie przygotowanie, podbiegi długodystansowe i krótkie OCR. A pamiętasz gdzie to było w Bielsku? Na siłowni takiej dużej? Jezu, nie pamiętam. To było tak dawno, to było przed pandemią i mówmy się, że ten czas to jest Ja chyba taki, też tam byłem taki w ogóle. wycięty. Byłem czy nie? Kojarzysz? Nie pamiętam, że byłeś. Bo ja na większości jego szkoleń byłem, tak, To jako nie wolny pamiętam. słuchacz. W każdym razie, no takie wrażenie, wiesz, zrobił i w ogóle te rzeczy, które on wtedy włożył w moją głowę, to ja do dzisiaj na tym bazuję i widzę, że to też jest w twojej głowie, nie? W sensie widzę twoje podejście i mówię, dobra, to są gdzieś tam wpływy Miłosza. Ale nie przedłużając tego wątku, jeśli chodzi o to życie sportowca wyczynowego, jakie ono było i czy ono rzeczywiście jest takie super, jak wszystkim się wydaje? Bo wielu sportowców, amatorów mówi, o Jezu, to mogłoby być moje życie, tylko sport, tylko trenowanie. Czy to rzeczywiście jest tak fajnie?
Znaczy ja współczuję moim kolegom, którzy znaleźli się w takim momencie, bo ja na szczęście nie byłem aż na tyle dobrym sportowcem. Współczuję osobom, które witały już tak jakby do tego dużego sportu, gdzie są duże pieniądze, gdzie diamentowa liga w lekkiej atletyce i tak dalej, ale jeszcze były na tyle słabe, że nie dały radę tego pociągnąć i to było takie stanie trochę w rozkroku. Albo idę w 100% sport i później w wieku 30 lat się budzę z ręką w nocniku troszeczkę, no albo się wycofuję, no nie? I dużo osób poszło w tą stronę, no i niestety mało kto sobie gdzieś tam dał radę, zwłaszcza w tych czasach, wydaje mi się, że troszkę ciężej, bo większość sportowców gdzieś tam prowadzi równocześnie social media, takich typowych sportowców, którzy żyją tylko ze sportu ostatnimi czasy jest mało. No nie? Wydaje mi się, że Adam Kszczot, Marcin Lewandowski mogli być ostatnimi sportowcami, którzy żyją tylko i wyłącznie ze sportu w biegach takich średnich i długich. No zobaczymy jak będzie. Problem się pojawił, na początku nie, to było super, na początku było fajnie, bo tak, pojawiają się wyjazdy na zawody, poznawanie dużo ludzi, nowych ludzi gdzieś tam w klubie naszym miejskim, gdzie mamy dalej jak się widzimy gdzieś tam na mieście, to jest uśmiech i no, naprawdę bardzo fajne wspomnienia. Później kadra śląska, kadra Polski, obozy co drugi tydzień tak naprawdę momentami były w tym takim sezonie przygotowawczym. Później no, wyjazdy na Mistrzostwa Europy nawet, no, więc to była cały czas niekończąca się przygoda tak naprawdę. No ale w pewnym momencie, teraz jak na to patrzę z przeszłości, no to ostatnio się śmialiśmy w ogóle z moją narzeczoną, no bo ja chodziłem do liceum do Bielska Białej. No i pojechaliśmy na kolację po prostu tam na rynek na ZWM w Bielsku-Białej i ja mówię, jakie to Bielsko jest ładne w ogóle, co to jakieś są super knajpy, można fajnie zjeść w ogóle, no bo ona w liceum sobie wychodziła z koleżankami po szkole, a ja przez 3 lata liceum ani razu nie wyszedłem w ogóle po szkole gdzieś na coś, żeby sobie coś zjeść, tylko jechałem do domu na trening po prostu, no nie? I tylko to w liceum to był okres, kiedy byłem najbardziej zorganizowany, to teraz to jest nie do osiągnięcia, tam było rano autobus do szkoły, w szkole rozplanowane wszystkie posiłki, kiedy co wracałem do domu, trening, do spania o 21:30 i tak kolejny dzień. To był fajny okres, ale już bym tego nie chciał ciągnąć dalej na pewno. A to było coś, z czego było najtrudniej zrezygnować, jeśli chodzi o sport wyczynowy? Tęsknisz za czymś? Znaczy, nigdy o tych kategoriach nie myślałem, że to muszę czegoś zrezygnować. Dla mnie to był taki jasny wybór. No, że jak już robię, idę w to, no to idę na 100%, jeśli chodzi o lekką atletykę. No te momenty chyba takiego właśnie zwykłego dzieciństwa, że czy tam nastoletniego życia, czy na studiach też dużo przetrenowałem, a nie chodziłem w ogóle prawie na imprezy i takie integracyjnie to wyglądało w pewnym momencie po prostu słabiej, no nie? I tyle. Ale nie żałuję na pewno. No teraz mi to dużo dało, duży start na to, mogę robić to, co kocham, bawić się jako trener biegania, czy choćby YouTube o bieganiu, no to też gdyby nie, no to nie byłoby możliwości takiej. A co w ogóle uważasz za taki swój największy sukces, jeśli chodzi o lekką atletykę? Samą lekką. Samą lekką. No bo udział w Mistrzostwach Europy, bo to było 18 Mistrzostwa Europy. No tak, udział. Ja wtedy jechałem tam z 7 wynikiem na listach europejskich w mojej kategorii, albo 6 nawet. Tam sobie nie poradziłem najlepiej, ale 5. wynik jechałem, z 5. wynikiem wróciłem z 8. miejscem, tak to było. No więc to było naprawdę wtedy wysokie miejsce, no nie? Ale wyrzeźbione, tam w kadrze po prostu nas nie oszczędzali po prostu i to trochę za szybko mocny trening był wrzucony, dlatego takie wyniki szybko wyszły. A to jest temat zamknięty, wiesz, nie planujesz już powrotu do takiego sportu poważnego, wyczynowego, nie planujesz powrotu do lekkiej? Do lekkiej nie. Oglądam, jak się Hyrox rozwija, to tu na pewno zostawiam sobie, że może jakieś takie, może jakieś przebłyski. Teraz mi się bardzo podoba trenowanie jak zawodowiec, a nie startowanie jak zawodowiec. To naprawdę, chociaż nie trenuję tak w 100% jak zawodowiec, ale ten trening naprawdę dalej jest ciężki, bo uwielbiam sam proces planowania treningu, startowania i teraz już rozpisuję sobie treningi samemu, Miłosz już mi nie rozpisuje planów i to mi najwięcej przygody sprawia. Tak jak teraz moje przygotowania, szczerze wam gdzieś ile pobiegnę na zawodach, tylko chcę sobie przejść ten proces i zobaczyć, jak wyglądają po prostu te przygotowania, jak jest samopoczucie na starcie, na zawodach i to mnie bardziej po prostu cieszy. Nie planuję, to pod względem lekkiej atletyki na pewno nie. Dobrze, zobaczymy, czy ta deklaracja się dobrze, czy źle zestarzeje. Nie, na pewno dobrze, bo to w social mediach jestem dużo bardziej aktywny i może to wygląda, że rzeczywiście te wyniki są coraz lepsze, idzie to coraz do przodu, ale to jest totalnie w drugą stronę. Ja od tych chłopaków, którymi ścigałem się w kadrze, co jeszcze zostali w bieganiu, z roku na rok coraz więcej tracę. I to moje wyniki z roku na rok są coraz gorsze, no nie? Ale zabawa jest. No dobrze, Hyrox, wejdźmy w ten temat, bo dla niego się tu dzisiaj spotkaliśmy. Bartek, publiczna spowiedź. Powiedz, czy pamiętasz kiedy pierwszy raz, w jaki sposób usłyszałeś o Hyroxie i jak zareagowałeś? Kurczę. O jacie.
Od was chyba. Tak mi się wydaje. No, Nawet nie od ciebie, tylko bardziej od twojego partnera. zgadza się, od Michała. Chyba tak. A jak zareagowałem? Pewnie na zasadzie może kiedyś? Nie. Masz przerzucone co? Mam tutaj na ciebie brudy pewne, pokażę ci. Mogę coś głupiego napisać. Tak, przeczytaj sobie, co tutaj jest napisane. Chcę przytoczyć tą jedną z twoich, może nie wypowiedzi, tylko prywatnych wiadomości. A dobra, No. sorry, jeszcze nie do końca ogarniam te twoje wymysły. Musisz mi dać czas się nauczyć. No, ja Te tak twoje często reaguję. wymysły, no nie? Tak. To jest znane u mnie, jak ktoś mi mówi, jakiś zawodnik, że chce wystartować ultra na przykład, to mówię, a po co to komu? Ja jako sportowiec rozumiem, ale no rozumiem po prostu proces, że super ale na początku to było rzeczywiście dla mnie dziwne, no nie? Ale no sport naprawdę nie, rewelacyjny. Teraz żałuję tych słów. Nie, może nie aż tak, ale... Może nie ma co żałować, bo Sodo jednak wciągnął cię, pokazał ci jakoś, Tak. że Hyrox istnieje, więc może taka reakcja musiała się pojawić na samym początku. I może niekoniecznie była związana z twoim pozytywnym nastawieniem do tego sportu, ale coś się musiało zdarzyć, że ty postanowiłeś, dobra, wystartuję, dobra, spróbuję. No to co i kiedy się wydarzyło, że stwierdziłeś, a może jednak? Znudziło mnie trenowanie biegania po prostu. No nie? Lubię rozpisywać plany treningowe, lubię planować ten proces, ale już tu nic wiele takich niesamowitych rzeczy się nie dzieje. Kiedy po nas 150 wychodzę na trening progowy 6 czy 7 razy 5 minut, to już dokładnie wiem, jak się mam na nim czuć, jakie będę miał tętno, jakie będzie samopoczucie na początku, na końcu. Wiele się tam nie dzieje po prostu. I zwyczajnie mi się znudził ten trening. Jak skończyłem, bo lekkoatletyka się dzieli na sporty stadionowe, które są taką podstawą lekkoatletyki. No i oprócz tego są biegi uliczne, które no też są lekkoatletyką, ale trochę z tego wyciągniętą. No i kiedy przeszedłem właśnie z tej lekkoatletyki stadionowej na te biegi uliczne, no wyniki się coraz bardziej pogarszały. Wiedziałem, że tak będzie, no bo nie byłem w stanie już trenować tam te 12 razy w tygodniu, tylko musiałem tam, nie wiem, 6-7 razy w tygodniu. No to nie ma możliwości, żeby wyniki się rozwijały. No i po prostu to było startować w zawodach z miesiąca na miesiąc, tam co jakiś okres i coraz gorzej biegać, no to jest takie po prostu nudne i deprymujące, więc przejście na nowy sport daje ogromne nowe możliwości, a wiem, że Hyrox takie buduje po prostu. Ale skąd decyzja? Bo ja rozumiem, że znudziło cię bieganie po ulicy. Totalnie to rozumiem, nie musisz tłumaczyć. Ale skąd pomysł, żeby to był Hyrox? Czemu nie poszedłeś na przykład w biegi przeszkodowe, gdzie to umówmy się, że ten świat też był gdzieś blisko ciebie? Bo biegi przeszkodowe troszkę straciły na popularności, to jest po pierwsze. Hyrox na dużo większym topie. Poza tym, jeśli miałbym powiedzieć, do którego sportu jestem bardziej predysponowany, no to na pewno to będzie Hyrox. Trzecia rzecz jest taka, infrastruktura. Do biegów przeszkodowych trzeba mieć dużą infrastrukturę. Do Hyroxa to sobie tam niewiele wystarczy kupić, jakieś tam sanki, wallballa i można trenować do wykroków też. No, ogólnie, no dobra, ergometry to może troszkę gorzej, chociaż też akurat też już mam. To też nie jest jakiś niesamowity, powiedzmy, wydatek. Każdy sobie tam jest w stanie prędzej czy później na to pozwolić. A no pod biegi przeszkodowe bramy sobie skleić gdzieś koło domu, jak się mieszka na wsi, no to jest większy problem. Mój brat się w to bawił. W Bielsku mamy taką bramę, ale to by też to by się tak jakby wiązało z dojazdami i tak dalej, a ja uwielbiam wyjść z domu u siebie na trawniczek, poćwiczyć i wszystko mam w domu u siebie, nigdzie nie jeżdżę i to było chyba najważniejsze. Okej, czyli jesteś takim introwertykiem treningowym, rozumiem. Nie O, potrzebujesz siłowni i publiczności, żeby móc dobrze zapieprzać na treningach. Nie, nawet nienawidzę. No, jak teraz miałem okres, przez miesiąc miałem karnet siłowni właśnie w przygotowaniach do Hyroxa, no i później kupiłem ergometry do siebie. Nie chciało ci się stać w kolejkach, rozumiem, do ergometrów, bo teraz na siłowniach to są kolejki po prostu, wiesz, czy do sanek, czy do ergometrów, czy do jakiegoś sprzętu na Hyroxa, jak tutaj chodzimy w Warszawie, A co w to Warszawie? potrafią być kolejki. Nie, u nas nie było problemu, ale no prędzej czy później pewnie by były. Nie, no po prostu wolę sobie w ciszy trenować i włączyć sobie telewizor u siebie, włączyć jakiś podcast i jestem sam ze sobą w swoim ogródku czy po prostu swojej siłowni domowej. Super, że masz taką możliwość, no bo jednak nie każdy sobie może na to pozwolić, a takie komfortowe warunki treningowe dobrane pod ciebie, to wydaje mi się, że to też dużo daje, że możesz skupić się na tej robocie, a nie gdzieś tracić tego fokusu na milion różnych rzeczy, które dzieją się dookoła.
Porozmawiajmy o Twoim debiucie i tak, obszerny film z tego wydarzenia jest na Twoim YouTubie, więc tam odsyłamy wszystkich, polecamy do obejrzenia sobie tego, co, jak wyglądało poszczególna stacja, ale ja chciałabym z Tobą porozmawiać o dwóch rzeczach. Co Cię zaskoczyło i co Cię wkurzyło, jeśli chodzi o pierwsze zetknięcie z Hyroxem i może skupmy się na tej pierwszej pozytywnej rzeczy, takiej wiesz, co Cię zaskoczyło, co było inaczej, co dało jakiegoś, nie wiem, takiego dodatkowego kopa, takie było po prostu pozytywne. No w Hyroxie zmienność pracy jest super. Jak biegamy, no to biegniemy przed siebie, czy to nie wiem, 5 km, 10, półmaraton, czy maraton na biegach ulicznych, to się nic nie dzieje, po prostu się biegnie. Mamy jeden krok lewą nogą, później drugi krok prawą nogą i tak aż do mety, a w Hyroxie ta zmienność jest ogromna, chociaż szczerze mówiąc wydaje mi się, że z drugiej strony najbardziej mnie też zaskoczyło dostępność dla kibiców też. To było super, że jak moja narzeczona by tam nagrywała i ona mogła, na wyciągnięcie ręki mnie miała, że mogła mnie pooglądać w każdym momencie, podejść sobie po prostu do każdej stacji, szybko przechodziła i to dla kibiców też jest super pod względem oglądania. Dla zawodników jest też super, no bo biegniesz i co chwilę właśnie jest ta znajoma twarz, która ci kibicuje cały czas, więc ten klimat tam jest niepowtarzalny, jest to zarąbiście poukładane po prostu, że no przemyślane mistrzowsko. No i do tego super było wyprzedać tych wszystkich koksów. O Jezus. Jak widziałem, że pcham szybciej sanki niż ktoś, kto waży 110 kg i dźwiga 2 razy więcej na przysiad, to po prostu super. No i wtedy czułem się, że ta wytrzymałość jednak jest królową, jeśli chodzi o motorykę, no bo ktoś, kto ma dużo siły, a nie jest w stanie jej użyć, no to ta siła wtedy jest bez sensu. To naprawdę, wróciłem do domu ego plus 500. Ja muszę powiedzieć, że mógłbyś powiedzieć nie tylko tych wszystkich koksów, tylko wyprzedzanie wszystkich ludzi, bo ja widziałam na żywo, kibicowałam i widzieliśmy tylko jak przebiegasz i była taka strzała i to byłeś ty i reszta jakby biegła w zwolnionym tempie, prawda? I to było niesamowite, bo nie mamy aż tak wielu zawodników na takim poziomie biegowym, na jakim jesteś ty i było widać tą prędkość, szczególnie, że no, biegłeś w Open, więc jeszcze to nie są zawodnicy pro, gdzie ewentualnie ta wyższa prędkość się pojawia. I obserwowanie tego, to nawet widzieliśmy kibiców, którzy cię nie znają, że oni też, o kurde, kto to jest, kto tak biegnie, no nie? Więc to wyobrażam sobie, że dodawało wiatru w Chociaż żagle. no biega nie spodziewałem się, że będę najszybszy, w sensie, że no, wiem, że byli jacyś inni biegacze i tak dalej, ale no, bardziej mnie cieszyło to, jak później patrzyłem w aplikacji Roxfit i patrzyłem na stację i jak widziałem, że no, ergometr byłem chyba tam 20, ergometr narciarski, no ale to jego chciałem zrobić wolno, ale resztę byłem pierwszy, drugi z wszystkich startujących tego dnia w Hyrox Open męskim, no to dawało to taki, no kurde, widziałem jak te faceci tam wyglądali. Mówię, kurde, chłopy takie nie potrafili popchnąć tych sanek szybciej niż ja, tych sanek pociągnąć szybciej niż ja, a to był początek wyścigu, no więc to no, naprawdę budowało po prostu. Mhm. Powiedz mi, czy w ogóle jakimś poziomem zaskoczenia dla Ciebie było to, że to jest tak skomplikowane do zapamiętania, wiesz, ile lapów trzeba przebiec, gdzie, kiedy wybiec, bo pamiętasz, rozmawialiśmy o tym na Twoim, jak przyjechałeś do mnie na trening, rozmawialiśmy sobie o tym, na czym możesz polec ewentualnie i mówiłam Ci, że kurde, zapamiętanie tego wszystkiego, jak Ty polecisz na takim gazie, czy Ty się nie pomylisz i czy miałeś w ogóle z tym trudność, żeby ogarnąć te kwestie organizacyjne w środku? Tutaj pomogła mi na pewno duża wizualizacja przed. Ja zawsze się śmiałem z takich rzeczy, że wizualizowanie sobie startu, no bo przy bieganiu to mam sobie wizualizować. Startuję, biegnę, dobiegam do mety, koniec. A tutaj rzeczywiście to na pewno dużo pomogło. Raczej to było w porządku wszystko opisane. Jakby okazało się, że nie jestem w dobrej formie i w połowie bym już zdychał i ledwo oddychał, no to wtedy by był problem, bo pewnie trochę rozumu też odebrało, ale dobrze się czułem, byłem cały czas, że tak powiem, świadomy tego, co robię, więc widziałem po kolei numerki z balonikami, tam to nie było z tym problemu. Raz miałem takie, że się zastanawiałem, które kółko, no nie? No to jeden taki moment się pojawił, ale gdzieś tam doszedłem, w miarę to był początkowy etap zawodu, więc wydaje mi się, że po kolei stacje to nie jest problem. Ilość okrążeń, no to dla niektórych naprawdę może być takie
no, na zmęczeniu może być problem to policzyć. A masz jakiś system? Wiesz, wymyśliłeś sobie jakiś system, jak pilnować tych lapów, kiedy wbiegać? Dla mnie najważniejsze było w pierwszych zawodach, żeby nie patrzeć na czasy w ogóle. I na zawodach biegowych moje doświadczenie jest takie, że w momencie, kiedy nie śledzę, w jakim tempie biegnę, to zawody wychodzą najlepiej. Po prostu trzeba się czuć na zawodach, a nie patrzeć, ile sobie założyliśmy, bo może być tak, że daną część wyścigu pobiegniemy trochę wolniej niż zakładaliśmy, bo musimy, tak powiedzieć, się trochę gorzej czujemy, ale drugą znowu będziemy w stanie lepiej przyłożyć, no bo nagle to zmęczenie troszkę zejdzie, a jak normalnie w tym, jakbyśmy sobie ustalili po kolei, jak w kalendarzu, idealnie w którym momencie co się ma dziać, to się po prostu zazwyczaj nie udaje. I to samo chciałem zrobić na zawodach highrocksowych i mój system po prostu był taki, że jedna osoba na YouTubie mi po prostu powiedziała, że już nie pamiętam do końca jak to było, ale jak mijam pierwszy raz balonik z wbiegnięciem, zaciskam kciuk, drugi raz wyciągam, no i w zależności ile jest kółek, no to wtedy już wiem przed kolejnym wbiegnięciem, czy wbiec, czy wybiec. No. Znam ten system i rzeczywiście jest pomocny, chociaż tu, tak jak powiedziałeś, dużo zależy od poziomu zmęczenia, bo jak zalewa cię totalnie kwas, jest po prostu w całym twoim mózgu i we wszystkich mięśniach, to nie myślisz o niczym i ludzie naprawdę największe głupoty wtedy robili. Ale dobra, debiut, twój pierwszy raz z Hyroxem, czy coś cię wkurzyło? Wiesz, coś było... Inaczej to sobie wyobrażałeś i byłeś taki, no może nie, że zniesmaczony, bo to jest za duże słowo, ale no taki, no kurde, to mogłoby wyglądać lepiej. Znaczy ja jestem, jeśli chodzi o to, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Myślałem, że to jest to bardzo komercyjny sport oczywiście, że tam widać, że chodzi o to, żeby też zarobić pieniądze, ale to jest ze smakiem, wszystko fajnie zrobione. Ja doceniam na takiej zasadzie, że choćby to, że w pakiecie startowym się dostaje rzepa na plecak, ale plecaka nie, więc plecak sobie trzeba dokupić i do tego jak się wygra, to się zostaje żółty rzep, wtedy się na tym plecaku, jak się go przyklei, to wszyscy widzą, że jesteś kot, no to jest dobrze przemyślane po prostu. Ja swój rzep zgubiłem, tak, poza tym właśnie chciałam o to zapytać, czy nosisz z dumą gdzieś ten rzep, ale rozumiem, że gdzieś leży w studzience kanalizacyjnej. No chyba tak, gdzieś go zgubiłem po prostu, nie? Ale nie przywiązuję do tego wagi. Ważniejsze są właśnie wspomnienia z tym związane i film na YouTubie, który sobie w każdym momencie mogę obejrzeć. No, ja nagrywam na YouTube tylko po to, żeby sam się pooglądać, na to wychodzi. No a wracając do tego, myślałem, że będę mógł biec szybciej, no nie? Bo to było wolne bieganie mimo wszystko. To było patrząc Przypomnij mi, jaką miałeś średnią na bieganiu? Jakie to było wolne bieganie? 3,30 z groszem, 6? Nie pamiętam. I to było wolne bieganie. W porównaniu do moich kolegów, chłopaków, którzy, nie wiem, Mateusz Kaczow, z którym kiedyś startowałem, ścigałem się w kadrze narodowej, no to on w dużo szybszym tempie maraton biega, no nie? I to dużo szybszym tempie, dużo szybszym tempie, gdzie tam trójeczka z małym hakiem jest z przodu, a nie 3,30 czy 3,40, więc no to było wolne bieganie i jak chcę dobrze biegać Hyroxa, to muszę być w stanie biegać szybciej po prostu. Zwłaszcza, że nie jestem typem zawodnika bardzo siłowym. No tak, no rozumiem, że te kilometry biegowe to jest moment, gdzie ty czujesz, że możesz nadrobić najwięcej. Dokładnie, no. Odpoczynkowe trochę. Jest taka postać, którą pewnie ścigałeś, zawodnik, którego ścigałeś w czasie swojego debiutu, albo o którym na pewno myślałeś, Kamil Kuszmider, który jest dzierżycielem rekordu Polski, jeśli chodzi o Hyrox Open. Jak bardzo rywalizacja z nim i w ogóle z zawodnikami innymi cię nakręca? Czy to jest dla ciebie ważne? Nie czułem jej w ogóle akurat na starcie, szczerze mówiąc, no bo było w ten sposób, że Kamil jako że miał najszybszy wynik w ogóle w historii Polski, startował w pierwszej serii, ja startowałem w którejś tam, bo nie miałem w ogóle wyniku, bo tak to jest poukładane po prostu. Ci zawodnicy, co startowali i mają dobre wyniki, no to są układani na samym początku, a ci, co nie startowali gdzieś tam w późniejszych seriach, więc on wystartował dużo przede mną, ja usłyszałem, jaki zrobił wynik, wiedziałem, że teoretycznie jestem w stanie tyle powiedzieć, bo do treningu podchodzę bardzo matematycznie i byłem w stanie policzyć mniej więcej ten wynik i wiedziałem, że mniej więcej minutę w tą pobiegnę. W miarę środek uszczeliłem tego, co obstawiałem, więc wiedziałem, że fizycznie jestem w stanie gdzieś tam wokół tego rekordu Polski się zakręcić. Oczywiście było wolniej o minutę, ale z racji tego, że z Kamilem wygrałem w takiej nie bezpośredniej rywalizacji, ale przy tym samym wyniku, to byłem bardzo, bardzo zadowolony z tego. Fajne było wyprzedzanie,
ale bardziej ścigałem się, wydaje, że z samym sobą i chciałem sobie pokazać, że jestem w stanie po prostu, a nie myślałem o innych w tym momencie. Marzy ci się taka bezpośrednia rywalizacja z Cieka- Kamilem, z innymi chłopakami? Nie tyle marzy, ciekawy jestem po prostu, jak to jest, bo w tym moim debiucie wyglądało w ten sposób, że pierwsze tam 200 metrów z kimś biegłem, a później już tą moją serię udało mi się wyprzedzić na tyle, że goniłem chłopaków z kolejnych. Ciekawy jestem po prostu, jak to jest właśnie rywalizować, widzieć, jak ktoś obok mnie pcha sanki i muszę go gdzieś tam gonić albo przytrzymać, albo przy wykrokach, przy burpeesach. Tutaj to troszeczkę inaczej wyglądało, po prostu jestem zwyczajnie ciekawy. A analizowałeś sobie wyniki Kamila, gdzie ci zabrakło, co musisz docisnąć i czy rzeczywiście bieganie to jest to, gdzie on ci uciekł, że tak powiem, jeśli chodzi o ten rekord jego polski? Znaczy bieganie to miał być moment, w którym ja nadrabiam, no nie? Więc biegałem chyba szybciej. No teraz nie chcę, bo ja to analizowałem pół roku temu wszystko i ja jego wynik po prostu szykowałem się jego czasami, po prostu planując, że będę biegał szybciej. Czyli brałem sobie jego wyniki z poszczególnych konkurencji, wiedziałem, że niektóre nie zrobię tak szybko jak on, wiedziałem, że w niektórych będę w stanie gdzieś tam powalczyć i liczyłem na to, że będę w stanie robić troszkę wolniej konkurencję niż on, ale biegać szybciej i zakręcić się w okolicach jego wyniku po prostu, więc cały czas mi przyświtały te jego wyniki po prostu. Więc analizowałem przed startem, ale po już nie, bo już mi się nie chciało. Czy jest chrapka, żeby zrobić rekord polski? Szczerze, chyba będę bardziej w pro próbował iść. Open po prostu jest open na mniejszych ciężarach i wydaje mi się, że więcej osób jestem w stanie zaimponować, samemu sobie zresztą też, jak przy tych większych ciężarach dam radę nabiegać w szybszy wynik, a tam już jest grubo, bo ten rekord polski jest, wydaje mi się, no dużo mocniejszy niż ten na Open. To prawda. A powiedz mi po tym twoim debiucie, który według mnie odbił się takim echem w środowisku tym hyroxowym. Twoje rolki narobiły tam konkretnego zasięgu. Czy coś się zmieniło w odbiorze ciebie jako zawodnika hyrox? Wiesz, czy jest jakieś zwiększone zainteresowanie, jakieś współprace, coś się zakręciło? Na pewno zauważyłem w kontekście mojej pracy takiej bezpośredniej, czyli jako trener biegania, teraz to jest 90% tego, czym się zajmuję, to jest właśnie bycie trenerem biegania online, trenerem biegania i Hyroxa teraz właśnie. No, przyszło kilku zawodników Hyroxowych od razu po tym rekordzie, no to było bardzo mocno widać. Od razu po rekordzie, no i przy nowym roku. Bo przy nowym roku to wiadomo, że każdy ma swoje postanowienia i Hyrox był jednym z nich, więc poprzychodziło dużo zawodników i troszkę się wkręciłem w to środowisko i mi się spodobało, to na pewno. Moje przygotowania teraz się będą opierają się teraz głównie na maratonie, więc troszeczkę odbiłem od tego, ale na pewno będę wracał. No, byłem zauważalny, wydaje mi się. A w ogóle jak patrzysz na ten sport, młody sport, którym jest hyrox, z perspektywy twoich doświadczeń jako sportowca wyczynowego, jak myślisz, czy ten hyrox ma zadatki na to, żeby być takim sportem, wiesz o co mi chodzi, przez duże S, i czy ma w ogóle zadatki na dyscyplinę olimpijską, bo też się o tym mówi, że może hyrox na olimpiadzie. Jak myślisz, jak uważasz? Przed moimi pierwszymi przygotowaniami powiedziałbym od razu, że nie, że to nie jest takie proste, żeby się na igrzyska dostać, ale wydaje mi się, jakbym miał zabrać biegi OCR przeszkodowe, CrossFit i Hyrox, to z tej trójki tylko i wyłącznie Hyrox ma szansę. Pierwsza rzecz jest taka, zacznijmy może od biegów OCR. W pewnym momencie strasznie to się rozeszło na dużo różnych i były jedna firma, druga firma, trzecia firma, tak jakby, która się zajmowała startami w biegach przeszkodowych, produkcją startów, produkcją zawodów. I to było strasznie porozwalane. Jedne przeszkody były takie, drugie takie, dystans też nie do końca był policzony, każde zawody były inne, a pod względem igrzysk olimpijskich no to nie może to tak wyglądać. Crossfit, bardzo trudny próg wejścia, bo trzeba było być naprawdę bardzo, bardzo sprawnym, więc ciężko, żeby ten sport się jakoś niesamowicie rozpopularyzował, no bo trzeba się umieć podciągać na drążku dla kobiet. Gimnastyka cała, tak? To... Głupie ćwiczenia momentami, moim zdaniem, martwe ciągi na ilość powtórzeń, no jednak na zawody to jest głupie, no nie? Troszeczkę. Trójbój siłowy, jasne, pociągnąć jak najwięcej za jeden raz, no ale te niektóre konkurencje crossfitowe były troszeczkę głupawe moim zdaniem,
a sama struktura też bardzo rozwalona. Nigdy nie wiesz, co na tych zawodach będzie. Ciekawe do oglądania bardzo, ale ciężko właśnie pod względem igrzysk. High Rock na początku wydawało mi się, że on jest czysto komercyjnie zrobiony, że osoba, która jest u samej góry, ma to gdzieś po prostu i ona chce zrobić duże zawody, które będą fajne pieniądze przychodziły, ale chyba tak nie jest, bo widać, że te ruchy są troszeczkę w kierunku właśnie igrzysk olimpijskich zrobione. I teraz tak, zastanawiam się nad tym, czy bym chciał, żeby High Rock był na igrzyskach, czy bym nie chciał. Wiem, że jakby ogłosili, że High Rocks będzie na igrzyskach, to by mi odwaliło i bym rzucił prasę i bym zaczął trenować, a to by się mogło źle skończyć pod względem życiowym, więc to bym nie chciał. Nie zrobimy tego, Oliwii. To nie zrobię mojej narzeczonej. Więc jak nie ogłoszą, to będę szczęśliwszy pewnie życiowo, a jak ogłoszą, bo już się pogodziłem, że na igrzyskach olimpijskich nie wystartuję jako lekkoatleta, więc jakby ogłosili, to pewnie bym znowu do nadziei jakoś tam a to by było pewnie taka życiowa szansa tak naprawdę, no nie? W tym momencie, w którym się teraz znajduję. High Rocks jest poukładany, bardzo można go poukładać pod względem treningowym, można go poukładać pod względem oglądania, można było poukładać względem właśnie szkół, bo tam jeszcze dzieciaki muszą mieć też tak jakby dostęp do treningu, żeby to na igrzyskach mogło być, no to musi cała infrastruktura z tym związana. Szansę ma. Pytanie, wiem, że właściciele chyba też chcą, bo tam ogłaszali, że chcą. Pojawia się chyba teraz na uniwersjadzie zimowej, z tego co widziałem, na bieganie.pl. Nie wczytywałem się też, bo już nie jestem studentem niestety. Więc no, są kroki w tym kierunku robione. Tak, to prawda. Coś tam się dzieje. Pytanie, ile na razie to jest zapowiedzi, ile mówienia, że coś się wydarzy, a ile realnie się dzieje, bo tak jak mówisz, no, infrastruktura, podejście, organizacja, to już są konkretne wymogi. Związek w ogóle, prawda? Najpierw trzeba być chyba w związku, te wszystkie struktury przejść i... Pod względem popularności sportu i pod względem teraz jaka jest i pod względem tego, że to jest dobrze poukładane, no to super jak najbardziej. Tutaj będą na pewno problemy takie już zarządowe i tego typu takie papierkowe tak naprawdę. To myślę, że to jest największy problem. Jak w każdym sporcie, nie? To już wtedy nie ma znaczenia. Ale jeśli chodzi o sam trening, programowanie treningowe, przygotowanie sportowca do tego, żeby mógł być w tym sporcie, no umówmy się, jeśli chodzi właśnie o to programowanie, periodyzację, no to jesteś w tym mistrzem. Mój brat jest, a ja o tym głośno mówię. To mój brat dobrze myśli. Ja wydaje mi się, że policzyłem to po nim, ale no on mnie wszystkiego nauczył po prostu. Po raz kolejny pozdrawiamy i dziękujemy Miłoszowi. Ale tak z perspektywy czasu, bo mówiłeś o tym znowu, na swoich social mediach opowiadasz o tym, jest też filmik, są filmy u Ciebie na ten temat, z przygotowań, gdzie sobie można podejrzeć, ale tak z perspektywy czasu, jak siedzimy tu i teraz i wystartowałeś w tym pierwszym swoim High Rocksie, jak uważasz, co w tych przygotowaniach jest najważniejsze? Nie robić z tego crossfitu, czyli w High Rocksie mamy do przebiegnięcia daną ilość kilometrów, mamy dane stacje, które są też policzalne. Metry albo tam metry, czy to na skiergu i tak dalej, albo ilość powtórzeń, to już nieważne. Mamy kilogramy, które mamy przenieść, wszystko jest rozpisane, więc bez sensu moim zdaniem jest robić wody crossfitowe typu AMRAPy, EMOMy i tak dalej, zaskakiwać jakimiś dziwnymi rzeczami. Ten sport można trenować jak sport wytrzymałościowy. Można brać przygotowania pływaków, można brać triatlonistów, biegaczy i je przekładać po prostu na High Rocks. Uważam, że to wyjdzie najlepiej i wydaje mi się, obserwując, że to wychodzi najlepiej. Ja przełożyłem tak jakby planowanie treningowe biegaczy, no bo na tym się znam i wyszło, uważam, że super. I jak widzę, że ktoś próbuje, czy trenerzy motoryczni, bardziej od strony siły, mocy, to troszkę wydaje mi się to gorzej wychodzi. Bierzemy czas wysiłku, liczymy sobie przerwę, jaką potrzebujemy, liczymy objętość, czyli tak jak to się robi w sporcie wytrzymałościowym. W zależności jaką intensywność chcemy, takie te proporcje dobieramy. No i wtedy mamy receptę. Chcesz trochę o tym więcej pogadać, co? O planowaniu? Powiem tak, to by musiał być chyba osobny odcinek, bo wiem, że potrafisz w to wejść i jesteś takim ekspertem, nie? Zaczniesz takie niuanse wyciągać, ale chciałabym tak po prostu dla osób, które nas oglądają, które wchodzą do tego sportu albo są już w nim, ale uczą się, to taka rzecz, którą być może oni przeceniają, jak obserwujesz swoich zawodników, obserwujesz, nie wiem, ludzi generalnie, których widzisz w social mediach, co się przecenia w przygotowaniach, na co ludzie na przykład dają dużo energii, a uważasz, że to nie jest ta droga. Dobra, muszę to z innej strony, bo tak jedną rzecz jak powiem, to będzie trochę
Na pewno by była siła, ale to jest trochę oderwane od kontekstu. Ja bym powiedział tak, że przede wszystkim, jak ktoś chce się dobrze przygotować do Hyroxa, musi sobie policzyć, ile mu tygodni do tego Hyroxa zostało. Jak coś komuś zostało 6 tygodni i za niedługo ma znowu kolejny Hyrox, czyli startuje bardzo często, to pewnie to się nie uda. Jestem raczej znany ze szkoły, że bardzo rzadko startuję. Bardzo, tam raz na 4 miesiące, wydaje mi się, że 3 starty w roku w zupełności wystarczą, zwłaszcza jak to jest taki długi wysiłek. Liczymy, ile tygodni zostało. Dzięki temu wiemy, ile musimy poświęcić czasu na mocne przygotowania, ile musimy poświęcić czasu na odpoczynek, a ile na takie słabe przygotowania na początku, bo nie da się trenować cały czas mocno. Więc jak wiemy, że nam zostało 20 tygodni, musimy 2 tygodnie przed startem odpocząć, no to chcemy zrobić jak najwięcej tej roboty takiej mocnej, takiej docelowej. Fajnie by było, żeby to było przynajmniej 4 tygodnie, 6, 8 to by było idealnie. No i wtedy resztę to mamy tego lżejszego treningu. Przede wszystkim unikamy trenowania co tydzień tak samo i robienia co tydzień od samego początku symulacji. Symulacje właśnie na ten mocny okres, czyli te 4, 6, 8 tygodni, w zależności o ile kto ma czasu, raz w tygodniu i to nigdy na 100%. W biegach wytrzymałościowych można robić bardzo mocne treningi, bo robi się je zazwyczaj 2 w ciągu tygodnia, maksymalnie 3 pod krótkie biegi. Jeśli trenujemy pod Hyrox, tam jest na tyle roboty, że tam każdy trening musi być z ogromnym luzem. Ja mam tych treningów tak jakby troszkę rozpisanych, ale jeśli robimy trening biegowy, no to nie możemy go zrobić na maksa, tylko musimy zostawić sobie zapas 30-40%, dużo większy niż jakbyśmy trenowali podbieganie. Jeśli robimy trening symulacji, nie możemy jej zrobić na maksa, bo musimy sobie zostawić też te 30-40%. Wytrzymałość siłowa nam dochodzi, czyli już nawet nie trening samej siły, bo w tym momencie uważam, że w tym końcowym okresie nie ma w ogóle miejsca na siłę maksymalną i trening siłowy ze sztangą, tam już się robi wytrzymałość siłową pod konkurencję, albo mocna konkurencja, no to też to musi zostać te 30-40%. Do tego dochodzą ergometry. Jak je zrobimy też mocno, więc tam musimy dużo więcej sobie zapasu zostawić, bo tych takich średnich jednostek nam się uzbiera z 4-5 w ciągu tygodnia. Jest co robić po Jest, no prostu. po prostu to jest tyle jednostek, że jak sobie rozpiszemy, ile jednostek biegowych możemy zrobić, ile rodzajów treningów siłowego, do tego jeszcze ergometry, no to nam wychodzi tych treningów z 15-20, a tydzień ma 7 dni, no nie? I umówmy się, że większość osób, które trenują do Hyroxa, nie ma czasu, żeby zrobić aż tyle jednostek treningowych, no nie? I trzeba Właśnie. to skumulować. Chociaż jedyny moment, w którym bym komuś polecał co tydzień zrobić symulację, to jak ma jeden trening w ciągu tygodnia do możliwości. Ktoś chce się przygotować do Hyroxa, ma tylko jeden dzień w ciągu tygodnia, żeby robić trening, robić co tydzień symulację, ale nie całą, powiedzmy w jednym tygodniu pół, w drugim tygodniu drugie pół. No i w ten sposób jakoś tam się przygotuje. Czy to będzie idealne? No nie. Ale... No to jest chyba takie desperackie liźnięcie tematu. Ja bym to tak nazwała. No, jak coś musisz zrobić, no to robisz to bardzo specyficznie, no bo... Znaczy jak ktoś chce się, wiesz, zapisał się z koleżanką z pracy, to super, no nie? No to niech się bawi, no to może raz w tygodniu. Jak ktoś chce tam jakieś wyniki pobijać, no to bez szans wtedy. A teraz wszyscy chcą pobijać wyniki, o, to nie? oczywiście, To każdy o tym marzy. Ale tak sprowadzając to do konkretu, jakbyś miał dać takie 3 top porady dla amatora, dla kogoś, kto zaczyna. Albo wstaje z kanapy, albo jest po pierwszym swoim Hyroxie, startuje w Warszawie, która też już nie za niedługo. Takie 3 porady. Na czym się skupić, czego pilnować, to co byś powiedział? W treningu do Warszawy powiedzmy, tak? Nie rób co tydzień interwałów Q2 Max, takich na maksa, bo to cię zabije. Pierwszy, drugi ci da spoko, efekty trzeci, czwarty już będzie obniżał formę, więc tam jak ktoś nie biega jakoś dużo, bo to jest ciężki trening do regeneracji, nawet jak dla mnie, jak ja robiłem bardzo mało tych treningów pod Hyroxa, to jest jedna rzecz, to jest główna porada. Druga rzecz, mówimy o samych przygotowaniach czy o starcie też? Możesz overall do tego podejdźmy. Co jak myślisz sobie o amatorze i chcesz mu dać takie 3 rady, żeby sobie właśnie w tym Hyroxie najlepiej poradził, to co? Oprócz tego, żeby może nie przeholowywał z tymi VO2 Max treningami. No to do zawodu, no to tego jest podstawa taka, którą każdy poleca, no to żeby skijerga zrobić na pół gwizdka, a nie zasuwać bardzo mocno na początku, bo to jak tam się wyjdzie na wysoki kwas mlekowy, to jest problem po prostu. Ciężko jest to później zbić. Ostatnia rada, no to nie nastawiać się na tą siłę tak maksymalną, bo to nic tam nie znaczy. No nie? Bo jak zwłaszcza w Open, w Pro już trochę więcej, ale też uważam, że to nie jest droga po prostu.
Ale też ja sama uważam, że tej siły trochę trzeba mieć, no Kobiet nie? oczywiście, mężczyźni są naturalnie troszkę bardziej silni. Ja wiem, że piłkarz 9 kg i sanki 200 i do pchania i ciągnięcia 150 to jest inna bajka niż to, co ja startowałem, ale nie na zasadzie takiej, że ja mam 6 miesięcy przygotowań i ja robię siłę maksymalną przez 5 czy 4. No nie, Myślę, że tam nie, jest to... miesiąc, półtora tego tak Tak, naprawdę. wydaje mi się takie spokojne po prostu zbudowanie jakiejś podstawy siłowej, która sprawi, że ty pchając te sanki po prostu będziesz w stanie zrobić te 50 metrów, a nie po pierwszej długości kitniesz. Mam czwartą poradę. Jak planujesz W gratisie. gratisie. Jak planujesz trening, to patrz na czas wysiłku i czas przerwy po prostu i to wystarczy w zupełności. Czyli jak zrobisz czas pracy powiedzmy 5 minut na jakiejś tam powiedzmy symulacji i zrobisz przerwę 5 razy krótszą, to nam wyjdzie fajny trening progowy i w ten sposób to liczymy, a nie widzimy, że ktoś zrobił jakiś trening inny, bo on to może robić 2 razy szybciej tak naprawdę, no nie? Więc czas pracy i przerwę odliczamy na podstawie tego czasu pracy, bo każdy trening wtedy nam wyjdzie mniej więcej podobny, a nie takie rozwalone. Okej, a 3 porady dla prosów, dla osób, które już są, wiesz, high level poziom, biegają w pro i mają biją rzeczywiście rekordy. To czy... Kurde, ja nie jestem pro, teraz co ja mam im radzić, to nie? No, ale jesteś trenerem, nie? To tutaj z innej pozycji. Czy widzisz, że te osoby, które trenują pod pro, popełniają jakieś błędy, których ty byś, które warto zaopiekować, może tak? No to chyba się powtórzę, ale ta struktura treningu wytrzymałościowego, a nie crossfitowego, czyli EMOMy, AMRAPy, to jest rozwalone wszystko. Tam nie wiadomo, EMOM to już w ogóle, że nie wiesz kiedy będzie przerwa, ile będzie przerwy, no nie, no bo nie wiesz ile ci zostanie na tym EMOMie. EMOM, czy mamy minutkę i tyle zrobimy jakąś pracę i tyle ile zostanie z tej minuty, no to mamy przerwy. AMRAPy, też tam tej przerwa nie jest taka nieustrukturyzowana. Planujmy to jak takie interwały biegowe po prostu, że planujemy, na przykład mamy trening progowy, który jest standardowo, taka podstawa, Daniel Sowak z książki, które tutaj mamy obok. Najbardziej znany, myślę, że na świecie trening progowy to są 5-minutowe odcinki. 5 minut pracy, minuta przerwy. Można robić 10 minut pracy, 2 minuty przerwy. Można robić różne te wariacje. Więc jeśli chcę zrobić trening taki już startowy symulacji, to robię tak, układam stację z bieganiem, żeby mi to zajęło w okolicach 5 minut, czyli bieg, stacja, albo na odwrót i robimy przerwę wtedy 5 razy krótszą. Musimy po tym treningu czuć zapas 30-40%, że jeśli dalibyśmy radę jeszcze zrobić 40% tego treningu, co był przedtem i wtedy wiemy, że to będzie fajny trening progowy, nawet jak na tych konkurencjach to tętno będzie podbijane i wybieramy 2, maksymalnie 3 konkurencje na jeden trening. Nie robimy wszystkiego naraz. Czyli wracamy do tego, że symulacja nie musi być co tydzień. No, znaczy w tym okresie takim najmocniejszego treningu to jak najbardziej co tydzień ta symulacja i to była pierwsza porada dla Ale zawodników. wiesz, jak mówisz symulacja co tydzień, to ty naprawdę masz na myśli, że... Bo ludzie jak słyszą symulacja, to sobie wyobrażają 1:1 start Aha, dobra. wyścigu. To powiedz, co ty masz na myśli mówiąc symulacja, bo to Super, dobrze żeby powiedziałaś. była Bo ja jasność. musisz mnie pilnować, bo moje myśli to 1 milion na sekundę, a później jak chodzi o artykulację tego, to później skróty myślowe. Dla mnie symulacja to nie jest robienie całych zawodów, to nie jest robienie połówki zawodów. Dla mnie symulacja to jest łączenie biegania z konkurencjami po prostu. Na procentach, czyli też nie robię całej stacji. Czyli jak mam skierga na zawodach 1000 metrów, to nie robię 1000 metrów na treningu, tylko go skracam. Chodzi mi o to, żeby jak najczęściej wprowadzać się coś takiego, że muszę biec i robić konkurencję, biec i robić konkurencję, biec i robić konkurencję. Zazwyczaj planowałem na około 20 do 30%, czyli jak mamy wykroki 100 metrów, no to ich robiłem między 20 a 30 metrów. Później wprowadzałem się w bieg, no to tutaj z racji tego, że jestem biegaczem, to sobie pozwalałem na 400 metrów, czyli tam te 40%, może być 300, wtedy 30% wyjdzie. No i później znowu konkurencja też krótsza, czyli no powiedzmy, że pchanie sanek 12,5 metra i znowu bieg 400 metrów. I to wtedy jest dla mnie symulacja. I oczywiście potem jeszcze taką przerwę całą, czyli co by mi zajęło około 5 minut, no i wtedy robię przerwę 5 razy krótszą niż czas trwania wysiłku, no nie? Okej. Bo jest teraz taki trend, że wielu zawodników trenuje z czatem GPT. I tam wiem, że ten czat GPT ładuje te symulacje, takie symulacje, nie te, o których ty mówisz, tylko rzeczywiście cały Hyrox
bardzo często, albo treningi 2,5-godzinne, że wszystkie stacje na każdym treningu musisz przerobić. Hyrox jest super, można trenować do godziny i często. To jest super. Pod maraton się tak nie da. I to mnie najbardziej denerwuje w maratonie, że muszę robić treningi 2 godziny i nawet dłużej i to już głodny Nuda. jesteś pod koniec, a nie zmęczony. No taka prawda. Na tych długich biegach. Ja mam kilka kilometrów do domu i myślę, co zjem, a nie, że jestem zmęczony. Ale już dobra, koniec w tym maratonie. Można robić treningi do godziny, do godzina 15. Ja jestem ze szkoły mało rozgrzewkowej, więc w ogóle to szybko schodzi. 1,5 godziny no to taki długi bieg maksymalny po tego Hyroxa i można super trenować często i właśnie się nie jakoś bardzo męcząc i to jest świetne w Hyroxie. Można codziennie robić coś ciekawego. Wracając do tych 2 porad, bo teraz zadawałaś pytanie, a ja myślałem o tych poradach jeszcze. Poszliśmy w trochę inny wątek, ale myślę, że też ważny, ale dobra. I teraz wymyśliłem jeszcze te 2 porady. Dla tych pro, deloady, czyli nie robimy co tydzień mocnych treningów i idziemy mocno do przodu, tylko robimy 2 tygodnie mocno, jeden dużo lżejszy, 30-40% lżejszy. Wszystkich treningów lżejszy, no nie? Czyli te symulacje, jak robiłem 6 odcinków takich 5-minutowych, to robię teraz 4 w tym tygodniu. Ja robię co 2 tygodnie, bo uważam, że nie jestem w stanie wytrzymać co 3, a raczej jestem dosyć wytrzymały pod względem odporności na kontuzję, bardzo wytrzymały wydaje mi się nawet. Dużo trzeba by mi położyć treningu, żebym kontuzję złapał. Więc ja robię 2 tygodnie mocne, jeden lżejszy i to polecam przede wszystkim zawodnikom takim pro. I trzecia rzecz, miałem przed chwilą, znowu zapomniałem. Ale to dobra, przyleci jeszcze do głowy, ale to powiedz może twój split tygodniowy, jeśli chodzi o treningi, jak wygląda? Ile masz, nie wiem, jednostek biegowych, ile siłowych, ile symulacji? Jak to teraz, gdzie jesteś w jakichś przygotowaniach, no nie? Ja bardzo zmieniałem, bo musieliśmy do peryodizacji znowu wrócić. Mamy peryodizację liniową, że sobie zwiększamy cały czas objętość, a zmniejszamy intensywność. Odwróconą liniową, powiedziałem na odwrót teraz. Czyli jak mamy liniową, to zaczynamy od dużej objętości, a niskiej intensywności. No i im dalej jesteśmy, to zamieniamy. Odwróconą liniową jest na odwrót, czyli zaczynamy od dużej intensywności i małej objętości, a im dalej w las, tym zwiększamy. No pod maraton na przykład zwiększamy objętość i zmniejszamy intensywność. Mamy bloki treningowe, czyli robimy na przykład wytrzymałości blok, gdzie się skupiamy na biegach z narastającą prędkością i podbiegach, drugi blok robimy progowy, trzeci blok na przykład interwałów VO2 max. No i mamy to sprzężoną, że właśnie sobie tym mocno falujemy w ciągu tygodnia. I teraz raczej się robi w ten sposób, że się to wszystko miesza na raz, że kiedyś się robiło dane periodyzacje, a teraz już się robi wszystkie na raz. Trochę jest tego liniowego, trochę bloków i trochę tego sprzęgania. I właśnie w zależności od okresu, w którym się znajdowałem, ten tydzień zupełnie inaczej wyglądał. Czyli na początku przygotowań, no to były te treningi 2 siłowe, takie normalnej siłowni, plus jeden jakiś taki bardzo leciutki wytrzymałości siłowej na konkurencjach, ale tam były ciężary damskie po prostu z Open na samym początku i dość dużo biegania. Później był blok skupiony tylko praktycznie wyłącznie na bieganiu, gdzie zostawiałem dalej siłownię i wytrzymałość siłową na konkurencjach albo siłę na konkurencjach, ale bardzo dużo biegałem. Tam były 2 mocne jednostki biegowe w ciągu tygodnia, albo 2 treningi progowe, albo trening progowy z interwałowym. A w tym takim docelowym okresie, to może troszeczkę więcej powiem, czyli te 8 tygodni, które robiłem takiego mocnego, idealnego, takiego powiedzmy, że to są treningi pod Hyrox. Poniedziałek robiłem wolny zawsze. Wtorek powolnym bieganie, bo było dla mnie najważniejsze, na świeżych nogach wyjść, pobiegać po prostu, bo jak zawalimy te nogi na jakichś konkurencjach hyroxowych, to nie zrobicie progu, nie wejdziecie za bardzo na niego, będzie ciężko. W środę robiłem ergometry progowe, ale mało tego, powiedzmy, że jak dla mnie trening progowy to jest gdzieś 40 minut na progu, to ergometry robiłem 20, więc połowę tego, ale to było jakieś tam zmęczenie. W czwartek robiłem wytrzymałość siłową, czyli bez biegania same konkurencje, wytrzymałość siłową na zasadzie takiej bardzo krótkie odcinki, czyli gdzieś 20% mniej więcej danej konkurencji i wybierałem 3-4 konkurencje i w kółko po prostu zapętlałem. Przykładowy trening, pchanie sleda 12,5 metra, burpeesy 20 metrów, tam 30, wallbole 25 i 10 takich serii zapętlonych. Po każdym ćwiczeniu jest przerwa 1:1. Tu robiłem tak interwałowo, powiedzmy, że jak w przypadku interwału VO2 max. Czyli 12,5 metra pchania sanek, przerwa tyle samo, później te burpeesy, przerwa tyle samo, wallbole, przerwa tyle samo. To mówiliśmy teraz czwartek. Tak. Piątek było lekkie bieganie, jakaś dyszka, 12, taka spokojna, biegu spokojnego. Sobota symulacja
fajny trening, na stadionie to robiłem, czyli to jest właśnie ten trening, że bieganie z konkurencjami i niedziela na ten moment średniej długości bieg, bo to było gdzieś tam około 20, a wtedy to był długi bieg po prostu, no nie? Tylko to jest to schemat nie dla każdego. Ja jestem naprawdę odporny na kontuzję. No tak. Tak jak mówiliśmy, Bartek bardzo dużo o tym wie. Masz też, ruszyłeś w tamtym roku ze swoją stroną, gdzie masz gotowe plany treningowe. Teraz podbieganie siłowe, zdradź, czy planujesz tam jakieś... Jeszcze nie ruszyłem, zacząłem właśnie. To jest w ogóle jedna z wielkich porażek w ogóle. O nie, to papa z mojej strony. Przepraszam, Bartek, ale no to powiedz, co się stało, bo ja byłam święcie przekonana, że to ruszyło. Weszłam na tą stronę przecież do ciebie i są plany, to czyli nie ale da się ich jeszcze nie da się jeszcze kupić, to są w budowie wszystkie. To jest wielka porażka, to jest bardzo duża porażka moja. Bo w mojej głowie było tak, ja stwierdziłem, zacząłem kanał YouTube i on bardzo dobrze poszedł. Nie jakoś pod względem wyświetleniowym, bo ja Frizem Wiśniewskim nigdy nie będę miał milionów wyświetleń. Się okaże. No nie, właśnie się nie okaże, bo w sensie na bieganiu się nie da takich wyświetleń robić. Jestem tego świadomy, oczywiście. Zrobisz ekipę hyroxową, wiesz, dom wspólny i spokojnie. Musimy znaleźć osobę niskorosłą i będziemy ją, nie wiem, na skiergu wyszczeliwać jak z procy Friz Minimajka. Tak. Ojej, w złą stronę poszedłem. Dobra, nieważne. Ja jestem bardzo w YouTube'a wkręcony i uwielbiam YouTube'a po prostu. Zacząłem kanał na YouTubie i po kilku miesiącach 3-krotnie zwiększyła mi się ilość osób na plany treningowe, więc to był ogromny sukces pod tym względem i zaszedłem do takiej ściany, że już nie za bardzo byłem w stanie gdzie tam osoby nowe wciskać, no nie? Po prostu to spadło mocno na jakości, więc powolutku sobie wywalałem te rzeczy, które robiłem, czyli fizjoterapię, którą się już teraz nie zajmuję, po to, żeby przyjmować więcej osób na plany treningowe, no ale wiedziałem, że to w nieskończoność nie pójdzie, więc stwierdziłem, że zrobię gotowe plany treningowe dla biegaczy na ten moment, dla biegaczy, którzy chcą zacząć biegać, ci, którzy chcą wystartować na pierwszych zawodach na 5, dychę, półmaraton, maraton, ci, co chcą pobić rekordy życiowe na 5, dychę, półmaraton, maraton na poszczególne czasy, siłownia biegacza, 5 planów na siłowni dla biegacza i w domu, i na siłowni, i takie zestawy rozciągające jeszcze. I stwierdziłem, że to będzie super produkt, że wtedy ja nie muszę komuś rozpisywać 1 na 1, tylko ktoś kupuje dużo tańszy produkt i sobie z nim ćwiczy we własnym tam zakresie, może sobie go troszkę zmieniać, też modyfikować i nie musi się tak jakby kontaktować z trenerem, tylko ma wszystko już idealnie rozpisane. Do każdego treningu nagrywałem film instruktażowy, no nie? Czyli jest powiedziane trening 6 razy 5 minut w tempie progowym, zacznij w tempie, tam z tabelki sobie obliczamy, w jakim tempie ma zacząć, mówię w jakim tętnie z tych tabelek, co obliczaliśmy, jaki zapas ma zostać na koniec, jakie przerwy, wszystko. No i ja sobie wsiadłem, rozpisałem te plany treningowe, w jeden dzień wszystkie plany rozpisałem, ich jest 38, no nie? Bo robię to, uwielbiam, więc szybko wszystkie plany porozpisywałem, bo wiem... Jak masz know-how, wiesz jak to zrobić, no to jest przyjemność. Nie? Tak, więc to po prostu porozpisywałem grafiki, czyli tak jakby powrzucałem te plany, żeby to było graficznie i mówię, kurczę, ja mam gotowy produkt zrobiony, no nie? I ogłaszam, że ja będę robił plany treningowe dla biegaczy, a później zaczęły sprawy techniczne, postawienie strony, postawienie sklepu i coś, co mnie zabiło, nagrywanie i montaż tego wszystkiego. Każdy plan ma ponad 3 godziny nagranego materiału. Nagrać to jest 3 godziny każdy plan, montować 3 razy więcej. Zatrudniłem na wakacje taką maturzystkę, która właśnie pisała maturę, ona mi to też pomagała wszystko kleić. Później trzeba wszystko wrzucić na YouTube'a, wrzucić na platformę, zrobić strony sprzedażowe i jeszcze nagrać film sprzedażowy. Teraz jestem w etapie, że mam wszystko skończone. Zostało mi tylko podpinanie pod płatności i sprawdzanie jeszcze wszystkiego, czy będzie gotowe, czy jest. Ale no sprawdzenie tych wszystkich godzin materiałów też trochę będzie trwało, więc zakopałem ale się. już jest bliżej niż dalej, rozumiem. Bliżej niż dalej. Teraz bym to zupełnie inaczej zrobił. No spieprzyłem po prostu, wszystko naraz chciałem. Trzeba było zrobić plany dla biegaczy początkujących, wiesz, jak zacząć biegać. Zrobić, wypuścić, zrobić reklamę, wszystko. Później kolejne plany. Młodzieńcza fantazja to była, no nie? Ale już się powoli odkopuje. Ale to zdradź, czy będzie tam Hyrox? Czy wiesz, planujesz jakieś takie plany pod Hyroxa gotowe, czy nie bardzo? Bardzo mocno w tą stronę chcę się rozwijać takich gotowych produktów. Mam inny pomysł na początek niż same gotowe plany Hyroxa. Plany gotowe pod Hyroxa jest piekielnie ciężko zrobić. Nie wiesz, czy masz biegacza, nie wiesz, czy masz gościa z siłowni. Zgadzam się. To jest gotowy plan pod Hyrox, to jest kupa roboty, kupa przemyśleń. Muszę trochę więcej potrenować, żeby potestować inne rzeczy. Mam inny pomysł. Nie będę zdradzał chyba na razie. Rozumiem, ale to trzymamy za niego kciuki. Ja powiem właśnie, że mogę powiedzieć, że dzisiaj mojej narzeczonej mówiłem, że jak wszyscy, wiesz, jest gorączka złota i wszyscy chcą iść wykopywać złoto, to ty sprzedawaj kilofy, więc tyle mogę powiedzieć. Dobra. Zarzuciłeś, że teraz jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że poza kamerami kamerami powiem, nie ma problemu. coś zdradzisz. Ale dobra, Bartek, zbliżając się do końca, porozmawiajmy jeszcze o przyszłości. Jesteśmy na tydzień przed Twoim startem w Hyroxie w Katowicach.
jakie plany? Startujesz ze swoim kolegą Darkiem. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby startować w Hyrox Doubles Open, tak? Open, dobrze mówię, prawda? Nie w Pro jeszcze startujecie. Nie w Open, no. Skąd na to pomysł? Jakie jest nastawienie? Jak się czujesz na tydzień przed startem? Zabawowe nastawienie. Znaczy, atakujemy rekord polski. Ale Okej, dobra. i wiecie co, ja się z tym świetnie czuję. Kiedyś, jak byłem w kadrze narodowej, to tam powiedzieć na głos swoim kolegom, rywalom, trenerom i wszystkim dookoła, że ja będę atakował, nie wiem, 14 minut na piątkę, to wszyscy, zobaczymy, pobiegnij najpierw, później będziesz mówić, zobaczymy. A jak ci nie poszło, to i powiedziałeś głośno, to każdy... Tam trochę toksyczne teraz wydaje mi się, że to z tego, jak na to dystansem patrzę i wreszcie wyszedłem z tego wszystkiego i mówię, mogę powiedzieć, że atakuję rekord polski, mam szansę, bo mam szansę i się tego nie wstydzę i jest fajnie i jest super, jest zarobista zabawa. Ten mój start w Hyrox przerwa w przygotowaniu do maratonu mojego. Moje przygotowania do maratonu, ja zawsze byłem znany że jestem dosyć szybki finish, treningi właśnie krótkie, interwałowe bardzo mi dobrze wychodziły, te długie w te maratońskie robiłem słabo, zawsze w porównaniu do kolegów. Stwierdziłem, że chcę zamknąć przygodę z bieganiem, przebiec maraton, wszystkie dystanse mam zaliczone, idę 100% już później w Hyrox. A ten Hyrox jest po to, żeby w tej nudzie przygotowań do maratonu się coś zadziało, żeby startować sobie z kumplem. Ten Darek to jest były zawodnik kadry narodowej, tam się w tej kadrze narodowej poznaliśmy, super szybki chłopak. No i chcemy po prostu pokazać, że dwóch szybkich biegaczy potrafi szybko zrobić Hyroxa. Już pokazałem, że biegacz samemu potrafi szybko Hyroxa zrobić, a we dwójkę się wydaje, że nawet mamy większe szanse, tylko że ja nie trenuję w ogóle teraz pod Hyrox. Darek w sumie trenuje pod Hyrox, ale miał problemy z bieganiem, więc spróbujemy, zaatakujemy. Bo 51-56, bracia Najmowicze, taki jest wynik. Oglądałam Twój filmik, jak byliście u Pawła Murawskiego, u Jeczera na treningu tutaj w Warszawie. No i się zastanawiam, jak to będzie. Widzę, że macie szansę, według mnie macie szansę, żeby na pewno zbliżyć się mocno do tego rekordu. Jedyna moja obawa to jest to, co ja miałam, ta sama obawa, którą ja miałam w stosunku do Ciebie. Czy Wy nie stracicie za dużo czasu na jakichś takich małych rzeczach, na zmianach, na tym, że coś się gdzieś zakręcicie, bo to są sekundy, no nie? Czasem naprawdę sama wiem, że sekundy. Ktoś się zagapi na burpeesach bo gdzieś tam coś się wydarzyło i tracisz. I czy macie czy mieliście czas, żeby to sobie wszystko dograć w stosunku do tego, co się działo u Ichera, czy jednak nie bardzo? Mamy podejście, że jak będziemy biegać szybko, to możemy i pół minuty tracić na zmianach. Okej. Ja się boję tego, że moja forma jest gorsza Hyroxowo niż była, jak się wtedy w 100% przygotowywałem. I nie trenowaliśmy nic, dodatkowo zmian. Idziemy to, co było u Ichera, to startujemy. Więc będzie ciężko. Zobaczymy, nie wiem, co Ci powiedzieć. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o nasz performance sportowy, to mamy szansę. Może nie w tym momencie, w którym jesteśmy, bo i ja, Darek, może będziemy musieli troszkę więcej potrenować, bo Darek też za wiele konkurencji nie potrenował. Ale na tym polega zabawa, no nie? Żeby spróbować. I dużo jest takich przeciwności i to też jest fajne. No nie? Ja w zeszłym tygodniu, teraz ten tydzień kończę i mam już 130 kilka kilometrów w nogach, więc też świeżości nie będzie, no nie? Umówmy się w treningu pod maraton, ale będzie dobra zabawa. Powiem Ci, że według mnie, jak to zrobicie, albo chociaż trochę się gdzieś tam, zakręcicie blisko tego rekordu, no to trenerzy będą Was nienawidzieć, to hasło na Men's Healthie, to będziecie Wy, bo jednak niektórzy śrubują gdzieś tam te treningi, a jak osoby przychodzą ze sportów wytrzymałościowych i rzeczywiście potrafią docisnąć to bieganie, nadrabiać tym bieganiem, no to dużo zmienia, zwłaszcza w Open, gdzie mówimy, że te ciężary nie stanowią takiej przeszkody, więc bardzo jestem ciekawa, jak to u Was będzie. I zauważ jedną rzecz, w Hyroxie problem jest taki, że konkurencję można dosyć szybko nadrobić. Ja w pół roku nadrobiłem na bardzo fajny poziom, uważam w Open, że dosyć fajny poziom, tam reprezentowałem wtedy na samych konkurencjach, że to nie był wstyd, nawet większym wstydem dla mnie było to bieganie niż te konkurencje same. A z bieganiem tak to nie działa, no nie? Czyli żeby przygotować się na średni poziom zawodników z Hyroxa w konkurencjach, nie trzeba jakoś niesamowicie dużo, a żeby przygotować się na dosyć fajny poziom biegowy, no to dużo osób nie jest w ogóle w stanie, no nie? W sensie sporo osób, 35 minut na dychę, no to w świecie biegowym to jest...
33 minuty na dychę też nie za bardzo. 32 minuty na dychę też nie za bardzo szał, a dla niektórych to już jest bariera, której nie przekroczą w ogóle w życiu. A jak niestety. jeszcze dokładasz do tego ćwiczenia, które przeszkadzają ci, no nie, no to już w ogóle wydaje mi się, nawet jak na asfalcie ktoś wyżyłuje te 35, to no, wyżyłowane 35 z asfaltu nie przeniesie tak łatwo na Hyroxa, no bo co innego przeszkadza, no nie? I też tym zawodnikiem, mi się wydaje, że bo ja w kadrze byłem zawsze ten najsilniejszy, w sensie, no, byłem siłowo najsilniejszy z chłopaków, w sensie takim fizycznym, na siłowni sobie najlepiej z nich raczej radziłem, zawsze ważyłem więcej niż oni. No ja ważyłem 69, to moi kumple, właśnie Darek i taki jeszcze jeden znajomy, który teraz też świetnie biega, Marcin Biskup, no to oni ważyli 50 parę kilogramów, może 62 kg, 63, ja ważyłem 69. No nie? 1/3 sanek do pchania. No, więc oni to naprawdę bardzo chudzi. Moim nieskromnym zdaniem, ty w ogóle, Bartek, jesteś jedną z niewielu osób, jeśli chodzi o tą męską część Hyroxa, która po odpowiednim przygotowaniu naprawdę ma szansę gdzieś tam zakręcić się w Elite 15, dojść tam i powiedz mi, no właśnie, twoje plany na pro, twoje plany na to, żeby zbliżyć się do tej topki, nie tylko polskiej, ale topki światowej, tak to powiedzmy wprost. Czy jest takie plany, jest taka chrapka na to? Jest. Powiem szczerze, że jest. Nie wiem, czy właśnie życiowo będzie mi się to zgrywało, żeby później się poświęcić na tyle, żeby znowu tyle trenować. Nie? To jest jedyny problem, no nie? Bo super, nawet zobaczę, jak mi pójdzie po pierwszym starcie pro, ale też już nie chcę trenować 12 razy w tygodniu, bo to życia nie ma, no nie? Chcę iść na imprezę i tak dalej. No teraz znów trenuję dużo razy, też właśnie pod ten maraton około 12 i nie dałbym rady tak dłużej pociągnąć. Jeśli pod Hyroxa by trzeba było to samo, to nie wiem, czy jestem na to gotowy, ale jak się okaże, że nie wiem, brakuje mi tam do tych majorsów trochę, no to pewnie tak się stanie. Jakieś pół roku chociaż może przygotowanie w ten sposób. No, jestem ciekawy tego treningu po prostu. A w ogóle śledzisz rywali z pro? Obserwujesz, co tam się dzieje, kogo trzeba gonić, jak kto trenuje? Mi się teraz chce żygać sportem, nie oglądam w ogóle nic. No naprawdę, ani lekkiej atletyki nie oglądam, ani Hyroxa nie oglądam. Dopiero teraz przed tym doublem startujemy, liczyłem. Nie oglądałem, jak chłopaki robią, tylko brałem suche wyniki i liczyłem, ile jesteśmy w stanie dane konkurencje i dane stacje pobiec na zasadzie tego, jak chłopaki inni biegali, jakie mają życiówki, jak szybko robią różne rzeczy i po prostu to liczyłem matematycznie, nie patrzyłem, jak oni to robią w ogóle. To dobra, twój pierwszy start w pro, solo, kiedy? Po dublu. Po dublu, czyli tylko po dublu. Startujecie teraz w dublu za tydzień, czyli pod koniec lutego. Jeszcze w tym sezonie chcesz się zakręcić w pro, czy to już bardziej jesień, czyli kolejny sezon Hyroxowy? Na pewno nie będę deklarował żadnych zawodów jednych i tak dalej. Plan jest taki, żeby... Zobaczę też jak Darek, bo nie wiem, Darkowi się może nie spodobać i coś i nie będzie chciał startować. Plan jest taki, żeby startować dubla men, później z kumplem, z Darkiem wystartować dubla pro. Czyli przygotować sobie robić taki bufor, czyli w tym momencie już będę trenował pod pro, ale jeszcze pod dubla i po tym dublu pro wystartować w solo. Znając mnie, no to potrzebuję z 5 miesięcy przygotowań. Może tego dubla pro szybciej trochę zrobimy, z 3 miesiące przygotowań, ale pod pro już chcę zrobić pełną periodyzację, pełne planowanie z 5-miesięcznymi. Tak liczę, że to powinno wyglądać pod Hyroxa. Okej, czyli pewnie gdzieś za rok, pod koniec tego roku możemy liczyć, że zobaczymy. Coś fajnie by było. Myślę, że październik. Coś takiego, listopad. Dobrze. Chciałbym jakąś halę szybkobiegową. Ale teraz to wiesz, można poobserwować, co gdzie się dzieje, jakie są wyniki. Zresztą widać, gdzie częściej padają jakieś rekordy. Są takie analizy, gdzie te ścięcia, jeśli chodzi o trasę biegową, są lepsze. Więc to akurat jest łatwe do wyśledzenia. No chyba w Elite 15 tam w ogóle Rongzon jest strasznie zmniejszony, tak? Dobrze myślę? Czy to... To zależy gdzie. Bo teraz na tych majorsach to w ogóle zrobili tak, że są te dedykowane części hal. Nie wiem, czy no i właśnie, oglądałeś czy nie oglądałeś? Nie, właśnie nie oglądam, ale bardziej zastanawia, czy jak masz ergometry, to ich jest 15, czy ich jest 30. No to już mniejsza strefa jest, no to masz minutę szybciej, jak nie patrzeć na każdej konkurencji. No ale zależy, jak to jest poustawiane, no nie? Jak bardzo musisz do nich dobiec przez No właśnie, chodzi mi o to dobiegnięcie. strefę. Ono jest krótsze to dobiegnięcie za każdym razem w każdej stacji wtedy, no nie? Bo każda stacja jest mniejsza
Aż tak normalnie nie jest, wiem. bo normalnie jest 30 stanowisk, tak? Coś takiego chyba? To zależy od eventu, nie? No, Bo no, im zależy więcej stanowisk, tym ile większy jest ludzi rok. puszczą. No. Więcej trzeba przebiec. Ale to wiesz, wszystko przed tobą, ta pełna analiza przed tobą. Skupmy się teraz na Katowicach, skupmy się na twoim maratonie. Trzymam kciuki za pro, bo ja jednak naprawdę bardzo, bardzo wierzę w to, że tutaj powiem kiedyś, że robiłam wywiad z zawodnikiem Elite 15. Jesteś nadzieją dla mnie tego sportu. Bardzo Ci dziękuję za udział w rozmowie. Super było Cię posłuchać. Mam nadzieję, że nasi słuchacze wyciągną dużo i z tych tematów periodyzacyjnych i z tych różnych Twoich historii. Dzięki za rozmowę i widzimy się za tydzień w Katowicach. Tak, tak. Dzięki. Mam nadzieję, że z tymi periodyzacjami nie pogadałem jakoś za bardzo, tego nie wprowadziłem chaosu, bo ja skróty myślowe wtedy strasznie wprowadzam. Mam nadzieję, że się miło słuchało i dziękuję bardzo. Dzięki.